Dzień dobry. Dzisiejszy temat jest zębu, dziąseł i problemów z nim związanych. No, często dostaję pytania na ten temat i tutaj pełną listę Waszych pytań, żeby odpowiedzieć raz, jak to się mówi, i na zawsze, żebyście mogli w przyszłości sobie otworzyć, co z tym związane i jak sobie w przyszłości w domowych warunkach naprawić, zapobiec lub co z tym zrobić. Nazywam się Aleksander Herecki, jestem lekarzem, naturalautą, praktykuję naturalną chińską medycynę, prowadzę Akademię Medycyny Regeneracyjnej, od wielu lat stosując ponad 50 metod naturalnej medycyny. Więc życzę tutaj wszystkim, przede wszystkim na początek zdrówka i zachęcam obejrzeć film do końca. Temat zębów, oczywiście, jeżeli mamy zaawansowane problemy, to na pewno powinniśmy się zwrócić do dentysty, żeby skonsultować problem. Ale jeżeli popatrzymy na temat problemu z zębami, z dziąsłami, czyli tutaj części okolicy tutaj naszych ust i głębiej, to jest wszystko jest powiązane razem, czyli jak we wcześniejszym temacie rozmawialiśmy o zdrowych jelitach, tak samo tutaj musimy rozumieć, że od praktycznie ust, zębów, przełyku i dalej aż po nasze jelita, czyli cały trakt pokarmowy też jest z tym powiązany. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek problemy zdrowotne z zębami, to tutaj również się kłania zwrócić uwagę na problem z jelitami. I tutaj, jeżeli macie z tym związany problem, zachęcam znaleźć na naszym kanale również filmik na ten temat, będzie podany w opisie link, gdzie można sobie sprawdzić w międzyczasem, jak te problemy zlikwidować. Z takimi problemami cały czas w naszym ośrodku walczymy, naprawiamy te zdrowie w już mniej czy bardziej zaawansowanych problemach, ale warto oczywiście o tym pamiętać. Więc tutaj tak naprawdę problem z zębami to nie jest tylko w podeszłym wieku, ale już praktycznie od dzieciństwa, od niemowlaczków, dzieciaczki mają problemy, dorośle osoby mają problemy z tym, jak również i w podeszłym wieku często coraz więcej osoby mają problemy z zębami, z dziąsłami i inne dolegliwości niestety towarzyszą temu. Możliwe, że to związane jak najbardziej z naszą cywilizacyjnością, to znaczy udogodnieniem i których my dostajemy produkty, a większość produktów jest przetworzonych, które nam szkodzą. I tutaj mam z listy pytań, na przykład często ludzie pytają, na przykład kawa, herbata, czy to jest szkodliwe dla naszych zębów. No oczywiście nie jest to szkodliwe, ale jeżeli stosujemy to często, one są barwiące i te napoje nam mogą jak najbardziej zaszkodzić w ten sposób, że nasze szkliwo nie będzie zdrowe, będzie ono ciemniejsze niż normalnie, tak? Co jest w ogóle zdrowotność naszych zębów? To nie jest tak, jak pokazują w telewizji gwiazdy światowe, amerykańskich filmów. Jest taka biel, aż taka rażąca biel. To nie jest zdrowe. To jest wybielane zęby, które niestety w dłuższym czasie są osłabione są. Więc tak naprawdę z lekką nutką takiej, powiedzmy, lekko żółtawe, czyli białe, taki naturalny kolor powinien być normalnie zębów. To świadczy o zdrowotności zębów. Jeżeli ktoś oczywiście specjalnie też korzysta z naturalnych metod, które my za chwilę omówimy, co możemy zastosować, żeby troszeczkę wybielić, żeby ładnie wyglądały, to można to robić, ale to powinno być z rozsądkiem, żeby nie przesadzać. Więc jeden temat mamy tutaj, kawy, herbaty już omówiony. Również zapalenie papierosów, na przykład często ludzie pytają, czy to też szkodzi na przykład do naszych zębów. No jak najbardziej oczywiście szkodzi, dlatego że w papierosach, czy nawet elektronicznych papierosach bardzo dużo toksyn jest szkodliwych, które nam przebarwiają te szkliwo zębów i aż się wżere, bym powiedział, tak naprawdę w nasze zęby i w przyszłości one nigdy nie będą zdrowe. Dlatego warto jednak, jeżeli chcemy mieć zdrowe zęby, jednak z tego zrezygnować. Tutaj jeszcze takie pytanie może być na przykład próchnica. Czy to jest zakaźna choroba, czy nie zakaźna? W ogóle to dotyczy od mniejszych dzieciaczków po starsze osoby występuje problem, co czasami nawet nie jest widoczne, czyli możemy tak sobie patrząc na zęby, obserwując przez lustro, nie zawsze widzimy to, poprawnie możemy zdiagnozować, dlatego tutaj czasami warto jednak raz do roku pójść do dentysty i po prostu profilaktycznie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Największym błędem z tego, co ja się spotykam z ludźmi, to kiedy rośnie dziecko, już niemowlaczkiem, rodzice co biorą ze smoczkiem? Mama
dziecko daje to z powrotem do buzi, czyli wszystkie bakterie, wszystkie wirusy, tak samo jeżeli problemy jakiekolwiek z zębami, przekazujemy temu dziecku, a u dziecka dopiero się kształtują to wszystkie tak naprawdę odporność, tak? Kształtuje się cały ten system, który ma zwalczyć te dolegliwości, a my od razu bombardujemy i wtedy no niestety problem jest, tak? Dlatego tutaj nawet przy całusach możemy przekazać drugiej osoby, jeżeli mamy problemy zdrowotne z zębami, jeżeli chodzi o próchnicę, tak? Jeszcze zawsze pytanie jest, czy na temat coli, tak? No jest w internecie bardzo dużo tematów na temat właśnie, że czy kole rozpuszcza nam zęby w trakcie picia, ci, którzy często piją kole. Dużo filmików jest na ten temat, że ludzie pokazują kubek, wrzucę tam i tak kość czy tam zęb może się rozpuścić. No, nie popadajmy w paranoję, że jak wypijemy szklankę tam powiedzmy coli, to nam zęby rozpuści. To tak się nie nastąpi. Oczywiście ono działa dosyć mocno przeczyszczająco, nazwijmy to, że ten nalot może nawet troszeczkę się oczyścić, ale niezalecane, jeżeli chcemy mieć zdrowe zęby, to nawet ja bym polecał picie coli nawet przez słomkę. I wtedy możemy zapobiec temu, żeby nasze zęby zawsze wyglądały bielsze, tak? I na pewno to będzie bardzo dobry sposób. Coli oczywiście ja też nie polecam picie na co dzień. Jeżeli coś się dzieje, czasami jakaś tam biegunka, coś nas dopadnie, nie możemy z tym zwalczyć, to w ramach przeczyszczenia tego jelitka przy problemach jelitowych, o których rozmawialiśmy w poprzednim filmie, warto wtedy zastosować w małych dawkach oczywiście, ale tak to kole nie jest do niczego nam potrzebne, jeżeli chodzi nam o zdrowotność, tak? Jeżeli chodzi o kolejny temat, tutaj często pytają, czy zdrowotność gumy jedzenia, tak? Na pewno, jeżeli chodzi o gumę do rzucia, jest to dobra alternatywa do rzucia, do czyszczenia zębów. Jeżeli mamy nic z sobą pod ręką, żadnej szczoteczki do zębów lub nie mamy czym wypłukać te zęby, to można to zastosować. Oczywiście pod warunkiem, że nie są jakieś tam dużo cukrów, czy jakaś słodka i tak dalej. Więc najlepiej normalne, jakieś tam powiedzmy Oral-B, czy inne, to co lubię, jak to się mówi, ale nie przesadzajmy z tymi ilościami, bo to jednak to są związki nienaturalne, ja bym nie polecał, żeby codziennie tego stosować. Tak naprawdę naturalnym środkiem, którym chcielibyśmy zapobiec, żeby nasze zęby były czyste, to po pierwsze możemy napić się wody, popłukać sobie wodą zęby, tak, opłukać po jedzeniu, jak również na przykład naturalnym sposobem, jeżeli nic nie mamy pod ręką, a jesteśmy na przykład w domu lub w jakimś sklepie, to nawet jabłko, jeżeli kupimy, zjemy, to bardzo dobrze nam oczyszcza nasze zęby po jedzeniu albo w ogóle międzyczasem, bardzo dobrze wtedy to poprawia. Kolejnym tutaj tym pytaniem jest często na temat spożywania produktów mlecznych. Jak oni wpływają na nasze zęby? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ludzie często się boją jeść teraz mleczne produkty. Ja oczywiście polecam jak najbardziej naturalne produkty, czyli nie mówimy o tych sklepowych, których już niestety zostało przetworzone, albo mleko to jest w kartonie woda z proszkiem, który nie ma właściwości, których oczywiście tylko producent dodał chemiczne składniki ulepszające ten proszek, ale jeżeli my na przykład weźmiemy bezpośrednio od krowy, weźmiemy mleczko, sobie skisimy go albo świeżo się napijemy, na pewno takie jak na przykład wapń i tam witaminy D troszeczkę i inne składniki będą korzystnie wpływały na odbudowę tak naprawdę i utrzymanie dobrej jakości zęby i kości nasze tak naprawdę, więc to jak najbardziej polecam. Kolejnym pytaniem na temat może być częste pytanie ludzie, jaką szczoteczkę powinniśmy użyć, twardą czy miękką? Tak naprawdę najlepsza byłoby miększa lub średnia, na pewno nie twardsza, dlatego że ludzie często szorując zęby po prostu nakładają za duży nacisk siły i wtedy uszkodzamy szkliwo naszych zębów i to nie działa korzystnie. Tak samo jak możemy dzięsło troszeczkę uszkodzić i one wtedy będą krwawić. Tak samo kolejnym pytaniem jest częstym jest, czy elektryczna szczoteczka, czy mechaniczna. Ja jestem zwolennikiem również i jednych, i drugich. To znaczy, jeżeli mamy pod ręką jedną czy drugą, cokolwiek możemy zastosować, najważniejsza zasada jest taka, żebyśmy, jeżeli stosujemy manualną szczoteczkę, to powinno być to dłużej niż 30 sekund, niż jak często ludzie niestety robią, przynajmniej ze 2-3 minuty powinniśmy nasze zęby udzielić czas, żeby ich dobrze umyć
tak naprawdę po jedzeniu, czy przed, czy na rano, czy wieczorem tak naprawdę, nasza elektryczna szczoteczka ułatwia nam, tak naprawdę przyspiesza tą pracę, więc tutaj może ona po prostu robić dwukrotnie większą robotę. Tak samo właśnie w tych szczoteczkach elektrycznych jest tak zwane czujniki nacisku, czyli wtedy możemy kontrolować, jak mocno możemy sobie nacisnąć, żeby nie uszkodzić tego szkliwa, więc dlatego sprawdzić warto, polecam, żeby czy jedną metodę, czy drugą. Najważniejsze tak naprawdę, żeby systematycznie dbać o swoją higienę ustną, to znaczy, że co najmniej 2, a nawet 3 razy dziennie powinniśmy myć zęby, tak? Czyli kiedy? Rano, kiedy wstajemy, wieczorem, kiedy się kładziemy, no i dobrze byłoby, jeżeli jest dostęp oczywiście, możemy nawet w przerwie, powiedzmy, obiadowej. I tu właśnie też takie kolejne pytanie często gdzieś zadałem, kiedy tak naprawdę dobrze umyć zęby? Tak naprawdę albo przed jedzeniem kilka minut, albo po jedzeniu dopiero 20-30 minut. Dlaczego? Dlatego, żeby nasze kwasy żołądkowe się uspokoiły, żeby nie uszkodzało nam też nie osłabiały naszego szkliwa w trakcie szorowania ząbków po jedzeniu. Dlatego, że kiedy my jemy, to wtedy wytwarzają się, nasze ślinianka zaczyna lepiej pracować, nasze kwasy żołądkowe lepiej pracują i te wszystkie kwasy też troszeczkę trafiają do góry, żeby przez wszystko to sprawnie przychodziło. W ogóle czasami ludzie nie wiedzą o tym, że tak naprawdę proces trawienia nie zaczyna się od tego, kiedy my zaczniemy wkładać do ust, a dopiero w momencie, kiedy my już popatrzymy albo nawet pomyślimy na produkt, czyli na przykład jabłko, chcemy go zjeść i to jest ta chwila, kiedy już zaczynają się procesy w naszym organizmie przygotowawcze, żeby to wszystko było sprawnie. Ale o zęby musimy dbać, dlatego że to jest pierwsza nasza taka ochronna system, który jest w stanie dobrze przemielić na drobniejsze składniki w naszych zębach i wtedy łatwiej to będzie wszystko w naszych jelitach dalej trawione, tak? Im większe kawałki, tym trudniej, tym więcej siły, energii na to tracimy, więc warto na to zwrócić uwagę, żeby poświęcić więcej czasu na przemielenie tego jedzenia, które trafia do naszego organizmu. Kolejnym pytaniem jest, często pytają się ludzie, zęby leczone kanałowo. I co z tym zrobić? No i powiem Państwu tak, że z doświadczenia naszego i innych tutaj naturapeutów, jeżeli sprawdzimy tak naprawdę z tymi zębami, jak sytuacja wygląda, niestety po kanałowym leczeniu to już tak naprawdę obumarty trup ząb, który on nie jest zdrowy, tak? Czyli jego już faktycznie nie ma i tam zawsze się tworzą niestety bakterie, które oczywiście założona jest trutka, czyli antybiotyk, który ma cały czas to zwalczyć, ale żaden, nawet najlepszy dentysta nie da gwarancji, że za kilka lat będzie ponownie problem. Więc oczywiście to jest każdego człowieka wybór, czy podejmie taką decyzję, czy co z tym ma zrobić. Jeżeli człowiek jest, ja tak przynajmniej uważam, jeżeli wszystko jest ok, nie ma dolegliwości zdrowotnych, to można tego, powiedzmy, się nie ruszać. Ale jeżeli mamy ciągłe zmęczenie, ciągły stres, ciągłe problemy zdrowotne, albo już zaawansowane, takie jakieś nieuleczalne choroby, to warto zastanowić się na tym, czy to nie mogło być przyczyną, które się rozwinęły później. To tak samo może być problemem kataru na przykład, to może być stanu zapalnego ucha na przykład i tak dalej. Więc tutaj dolegliwości może być wiele. Każdego decyzja, co z tym fantem zrobi. Kolejnym pytaniem, co tutaj może być, na przykład jeszcze alkohol. No i tutaj są różne zdania. Czy alkohol szkodzi naszym zębom, czy nie? Ja uważam w ten sposób, że sklepowe produkty, czyli mówimy takie na przykład jak jakieś tam brandy, whisky, jakieś tam inne alkoholi kolorowe, na przykład słodkie na przykład, to na pewno ma negatywny wpływ na nasze ozębienia. Jeżeli chcemy zapobiec temu, to oczywiście przede wszystkim tutaj też kwestia ilości. Jeżeli my stosujemy naturalne składniki, tak jak na przykład jakiś swoją naleweczkę, swój jakiś balsam ziołowy, który ma jeszcze właściwości uzdrawiające, to tylko na korzyść, ale oczywiście też uważajmy z ilościami, tak? Tutaj nie możemy mówić o takiej, że jak wypiliśmy pół litra, jak ktoś mi na głowę, jest zdrowo, nie, to troszeczkę za dużo. Nasza wątroba jest wtedy obciążona, kiedy człowiek idzie po wypiciu dużej ilości alkoholu, idzie odpoczywać w nocy, to nasz organizm wtedy się nie regeneruje.
nasz organizm próbuje, nasza wątroba walczy z tym alkoholem, żeby ją zneutralizować. I dopiero wtedy, jak to zrobi, to wtedy będzie się zajmować resztą ciała tak naprawdę, więc człowiek po alkoholu nie jest dobrze wypoczęty, więc zawsze tutaj warto zwrócić uwagę, żeby przede wszystkim, kiedy pijemy alkohol, żeby zjeść, kiedy się napić troszeczkę więcej wody w trakcie picia, żeby organizm miał możliwość lepszej tak zwanej detoksykacji w trakcie jedzenia. To jest taka mała uwaga. Tutaj jeszcze też kolejnym pytaniem, czy ból gardła, na przykład o stanu zapalnym zębów, dziąsu, na przykład może być to ból gardła, ból ucha i inne dolegliwości mogą występować, jeżeli popatrzymy tutaj część twarzy z jednej, z drugiej strony, jak mamy ból zęba, proszę zwrócić uwagę, że to może być wszystko puchnięte, czyli tam są kanaliki, które mają wszystko schodzić od uszów, od nosu, od gardła, wszystko powinno schodzić w jedno miejsce. Nie, tutaj mamy też limfatyczne miejsce, gdzie wszystko powinno być drożne, ale w trakcie, kiedy jest stan zapalny, to niestety to się wszystko zaczyna blokować. Więc oczywiście to może być jedną przyczyną, dlaczego jedno drugiemu towarzyszy, albo dlaczego jedno i drugie jednocześnie się uruchomiło. Dlatego dbajmy o to też zęby profilaktycznie. Za chwilę omówimy, jakie na to są sposoby. Częstym pytaniem też na temat fluoru, tak? I to jest dosyć popularne teraz na topie pytanie, czy fluor jest zdrowy, czy fluor w ogóle jest szkodliwy i tak dalej. I powiem Państwu tak, on oczywiście był w naszym życiu, nawet byliśmy wiele lat nieświadomi, pewnie takie osoby są, albo dalej na dzień dzisiejszy ludzie nieświadomi, że my stosowaliśmy. Jest na ten temat bardzo dużo badań, jest na ten temat bardzo dużo wiedzy, materiałów, tylko wystarczy się zagłębić. Powinniśmy troszeczkę zredukować na pewno, albo unikać dużych ilości, na przykład pasty z fluorem, powinniśmy unikać, pomimo że jest fluor, twierdzą, że on jest likwiduje te bakterie, które w naszym organizmie się tworzą, ale niestety na obecną chwilę ich jest na tyle jest za dużo, że one nam szkodzą, a nawet człowiek tak naprawdę jest bardziej, powiedzmy, że taki złagodzony, jakby to powiedzmy otumaniony, czyli bardziej uważam wtedy kontrolowany przez inne osoby lub nawet nasze państwo. Czasami nawet historycznie patrząc, były takie sytuacje, że człowiek, kiedy była na przykład wojna, nawet II wojna światowa, to jeżeli na przykład zbuntowali się ludzie, to wystarczyło, że do wody, którą ludzie spożywali, dodawali więcej fluoru i oni byli na takim lekkim haju, powiedzmy, że byli takie otumanione i wtedy nie było żadnego skłócenia i była zgoda, tak? Więc no, jest to takie działanie właśnie takiego środka. Warto pamiętać, żeby troszeczkę unikać tego tematu. No i teraz, jeżeli oczywiście za chwilę porozmawiamy z innymi osobami i mają inne jeszcze tutaj pytanie, doświadczenia, to też warto o czym wspomnieć. Ja bym chciał teraz przybliżyć, jakie są sposoby naturalne, produkty poza oczywiście, którym pasty gotowe w sklepie, które możemy kupić. Co możemy zrobić z domowych produktów dla siebie? Pastę naturalną do zębów, z czego możemy to zrobić i co nam w tym przypadku może pomóc? Pierwsze, co przychodzi pewnie wszystkim na myśl i często słyszymy w ogóle od znajomych, czy w internecie możemy znaleźć, to jest soda. Tak? Czyli soda wybiera, soda dezynfekuje, soda likwiduje tam wszystkie bakterie. Tak, oczywiście można sobie użyć troszeczkę sody, ale nie za często, dlatego że ona bardzo mocno wyczyszcza i likwiduje naszą florę bakteryjną, która jest zawarta nie tylko w jelitach, ale też i w naszej śliniance, w ustach i też nie jest to komfortowe dla nich. Kolejnym sposobem jest soda z cytrynu. To tutaj jest w ogóle wtedy jeszcze bardziej bomba dezynfekująca, która jeszcze bardziej działa wybierająco i też nie za często to korzystamy. Jeszcze kolejnym sposobem jest soda z wodą utlenioną. No to tutaj w ogóle trzeba uważać, bo woda utleniona to powinna być w małych ilościach, bezpiecznie, odpowiedni przepis i tak dalej, więc zwróćcie na to uwagę. Jest na przykład olej kokosowy. I olejem kokosowym jest wiele sposobów, nie tylko mycia nawet zębów, ale nawet płukania zębów, tak? Olejem kokosowym. Można z tego zrobić pastę sobie do zębów olejem kokosowym i ludzie na ten sposób naturalny, dodając troszeczkę sody, mamy już naturalną pastę zębów, która nam troszkę wybiela i wyczyszcza.
Kolejnym sposobem zastosowania na przykład cynamonu, kurkumy, na przykład goździków. To są świetne, naturalne przyprawy, zioła, które praktycznie każdy ma u siebie w domu i wy możecie sobie sami zrobić, dodając na przykład olej kokosowy i te przyprawki i troszeczkę sody i mamy gotową tak naprawdę sobie mieszankę pasty naturalnej, które możemy sobie spokojnie w domu zastosować. I jeszcze dodając jakiś olejek z drzewka herbacianego, które też bardzo korzystnie działa dezynfekująco tak naprawdę i uzdrawiająco. Więc to są takie rzeczy, które ja wcześniej na przykład mogłem stosować, nie znając innych metod na przykład, tak? I polecam, jeżeli nie macie pod ręką to, skończyły się wam na przykład pasta do zębów, to można jak najbardziej zastosować. Ale również mamy tutaj sposoby płukanie na co dzień, czym możemy przypłukać sobie usta, tak? I na pewno możemy, podstawowym to jest zwykła woda. Kolejną rzeczą to może być woda z solą, a sól to jest w ogóle najlepsza oczywiście kudarska, która jest bez żadnych dodatków, niejodowana oczywiście. Może być to kamienna, może być to różowa, nie ma problemu, którą Państwo mają u siebie w domu. I sól generalnie to jest najlepsze środowisko dla naszego zdrowia. No nawet popatrzmy, że nawet ogórki konserwowe mogą w słoiku solone stać latami i im nic się nie dzieje. Tak samo nasze uziębienie jest dosyć przyjazne z solą, że można nawet odbudować sobie troszeczkę problemy z zębami, zlikwidować. I to też jak najbardziej płukanie z solą polecam i to jest praktycznie nieszkodliwe, można częściej. Niektóre osoby, którzy na przykład mają problemy z gardłem, na przykład jest przeziębienie w gardle, można sobie zrobić płukankę z solą, można dodać sobie do płukanki z solą jeszcze sodę i wtedy mamy świetną płukankę, która praktycznie likwiduje wszystkie wirusy, bakterie, dlatego że my, kiedy teraz ja z Państwem rozmawiam, ja wdycham, wydycham ustami, czyli w ten sposób się wymienia powietrze i ja wdycham również różne wirusy, bakterie. Tak jesteśmy skonstruowani, że to jest pierwszy, jak to się mówi, bariera przed kontaktem, przed wirusami, bakteriami. Tutaj jeszcze mamy sposób na przykład też płukankę z wodą utlenioną, ale tutaj bym uważał, że trzeba byłoby z tym ostrożnie, nie przesadzając, tak samo jak z sodą, tak jak mówiłem na początku. Są przepisy w internecie, spokojnie możecie sobie to znaleźć, ale to są rzeczy, które powinny być zawsze ostrożnie wykonywane. Jeżeli macie problemy z zębem, ból zęba, z dziąsłem, to tutaj również warto zastosować wtedy naturalny produkt pszczeli, produkt to jest propolis, czyli jeżeli mam ból zęba, pryskamy sobie kilka razy dziennie, po kilka pryśnic na przykład na to dziąsło, ból zęba, praktycznie jak ręką odjął i nawet często się zdarza, że problem po kilku dniach albo takich zastosowania często ustępuje. Kolejną i tak naprawdę uważam, że ostatnią, no tutaj, jak to się mówi, wisienkę na torcie, produktem, który warto wspomnieć na problemami z zębami, dziąsłami, to jest tutaj borowinka, którą tak naprawdę my od wielu lat stosujemy i ona jest w naszym sklepie dostępna. Jest to unikalny produkt, który zawiera wszystkie niezbędne sole, minerały, witaminy, aktywne bakterie, które potrafią nawet zregenerować nasze zęby, czyli szkliwo, jeżeli mamy, albo był właśnie stany zapalne zębów i tak dalej. Jak to można zastosować w domowych warunkach? Taką borowinkę otwieramy, przechowujemy oczywiście w pokojowej temperaturze, normalnie w domu. Otwierając, bierzemy łyżkę borowinki, wkładamy sobie do ust i rozprowadzamy sobie po zębach dziąsła. Pół godzinki sobie trzymamy sobie w ustach i po pół godzinie, wypłukując to zwykłą wodą, po prostu płuczemy sobie wtedy jeszcze nasze zębki, dziąsła i praktycznie jeżeli zaczniemy to stosować codziennie, na przykład najprościej wieczorem oglądamy telewizję, albo jak teraz z Państwem tutaj rozmawiamy, oglądacie na przykład nasz kanał, też jak najbardziej można wtedy sobie zastosować i pół godzinki sobie zrobić terapię zdrowotną, uzdrawiającą, nawet profilaktycznie. Ja dla siebie często to stosuję, żeby mieć dobre zęby. Chodzę cofami do dentysty, żeby tak naprawdę potwierdził mi, że to działa i wiele dolegliwości w ten sposób też likwidowałem. I wszyscy osoby, którzy do nas przyjeżdżają też do ośrodka, również w momencie, kiedy oni leżą u nas godzinę, dwie na zabiegach, całkowicie wysmarowani tą na przykład borowinką, to wtedy
oni też mogą zastosować sobie na ząbki i zawsze widzimy tylko po korzyści, poprawy, bóle ustępują. Oczywiście, jeżeli nie jest to problem mocno zaawansowany, gdzie już wymaga to, powiedzmy, wyrwania zęba albo tam już zaplombowanie go i tak dalej, no to wtedy oczywiście taka sytuacja kłania się w kierunku do dentysty, ale do tego momentu warto profilaktycznie spróbować nawet kilka razy stosować, albo daj Boże wam, że to się uda naprawić, bo jeżeli to nie jest stan zaawansowany, a często tak jest, tylko po prostu nie mamy odpowiednich narzędzi. Co w tym przypadku często ludzie robią? Idą przeciwbólowo, bo boli i tak naprawdę męczą się z tym, bo dopóki oczywiście umówiona będzie wizyta u dentysty. A jeżeli w domu będziemy mieli taką rzecz jak tutaj borowina, możecie spokojnie sobie w domu zawsze profilaktycznie zastosować, żeby już tak naprawdę nie mieć w przyszłości problemów. Ja zachęcam udzielić się inne osoby tutaj, powiedzieć jakie macie wy problemy z zębami albo co wy stosowaliście przy problemach z takimi zdrowotnymi dolegliwościami. Może są kolejne jeszcze nowe metody, które warto podzielić się opinią, czy może stosujecie inne na przykład pasty, czy szczoteczki do zębów. Temat jest dosyć popularny, zachęcam, żeby Państwo mogli wymienić się swoim doświadczeniem. Mam akurat aktualnie problem z moim zębem. Byłam u dentysty, zrobili zdjęcie, bo po prostu jak coś twardego jem tylko, to trochę boli. I ona zrobiła zdjęcie i mówi, pod jednym korzeniem jest taki ciemny cień. Ten ząb, mówi, był rok temu plombowany, może plomba była za wysoko, troszkę upyłowała. I mówi, trzeba obserwować, ale jak nie przejdzie, trzeba będzie robić kanałowe leczenie właśnie. No ja teraz aktualnie właśnie stosuję borowinę i propolis, no ale jednak przy twardym jakimś czymś jednak trochę boli. No i teraz właśnie nie wiem, co mam robić, jak się decydować, co robić. Proszę Panią, może Pani oczywiście zastosować dodatkowo jeszcze płukankę, na przykład z solą, z sodą dodatkowo, raz dziennie, 2 razy dziennie popłukać. Oczywiście propolis, borowinkę, jak najbardziej przez kilka dni jeszcze porobić. Jeżeli to nie pomoże, no to najwyraźniej tutaj już stan taki jest zaawansowany, że jednak warto byłoby wtedy już skłaniać się do dentysty, żeby specjalista już zrobił to, co jest konieczne. Czyli codziennie, czyli wodę tego właśnie nie znam, że wodę soloną płukać zęby i z sodą, tak? Łyżeczka sody i łyżka soli. Na szklankę wody wymieszujemy to dokładnie i płuczemy 2-3 razy dziennie na przykład, po na przykład 2-3 razy płukanie za jednym razem, tak żeby solidnie to wypłukać. Propolis tak samo 3 razy dziennie i borowinkę wieczorem przed snem czy w ciągu dnia też raz dziennie na pół godziny. Pani Halinko, proszę. Dobry wieczór, witam wszystkich. A ja chciałam przekazać taki z dawnych lat sposób. Nie wszyscy, jak rozmawiam, to nie wszyscy o tym wiedzą. Jak byłam dzieckiem, to jak była dziurka w zębie, kawałek goździka. Normalnie babcia ugryzła czy przykroiła nożem, kawałek goździka do dziurki się wkładało i przestawał ząbek boleć. I po latach, Boże, w 80 latach dopiero spotkałam się, że u lekarza lekarstwo pachniało goździkiem. Mówię, no to żeście sposób babci wzięli. I teraz często w prywatnych gabinetach stomatologicznych już to lekarstwo pachnie goździkiem. Eutynol, czyli jakoś tam ten składnik taki jest goździka, który przeciwbólowo działa. Także dla dzieci bardzo dobry sposób, bo nieraz w tych mleczakach dziurki się robią, dziecko płacze, a tak może sobie samo nawet włożyć ten kawałek goździka, choćby połkło, to nie zaszkodzi. Także jest to dobry sposób i prosty. Dziękuję. Dziękuję. Jak najbardziej racja. Goździki działają bardzo dobrze znieczulająco i widzi Pani tak samo może, jak praktycznie bym powiedział, że naturalny antybiotyk, który może naprawić problem. Jeżeli zadziała, to wtedy nie musimy iść do dentysty. To oczywiście znane to od babci, prababci i każde praktycznie goździki zna. Można to włożyć oczywiście do zęba, jeżeli nie, to można postać, to też działa bardzo dobrze znieczulająco. Bardzo super pomysł. Tutaj jeszcze warto też wspomnieć o takich zębach i problemach jak plomby czarne, które Państwo pewnie większość osób znają, jaka to jest, więc
Też ludzie często pytają, czy zostawić je, czy wymienić na nowe, które nie są szkodliwe, które nie zawierają rtęci i tak dalej. Więc tutaj na pewno warto tutaj zastanowić się na temat wymiany. Jeżeli mamy dolegliwości chorobowe, czyli organizm to dosyć mocno już wchłania te toksyny z tych plomb, to warto byłoby na pewno ich też wymienić w przyszłości. Zachęcam rozważyć ten temat i w przyszłości ewentualnie też z czasem wymienić, żeby sobie po prostu sobie nie szkodzić. Dopóki organizm sobie, system odpornościowy dobry, sprawny jest, to on sobie z tym będzie radził, ale zawsze będzie słabszy niż u tego człowieka, którego nie ma tego problemu. Pani Dorota, proszę. Jak zanika kość szczękowa, czy da się to odbudować? Proszę Panią, według lekarzy kość nie jest w stanie odbudować się, ale według naszej praktyki i nawet według medycyny chińskiej kość jest w stanie odbudować się, jeżeli oczywiście stworzymy odpowiednie warunki. Jeżeli by takiego nie było, to bylibyśmy po kilku latach, zęby swoje byliśmy stare, tak samo to w stawach kość, która się trze jedną o drugą, to też szybciej by się starła, a są ludzie, którzy dożywają 80, 90, 100 lat i normalnie chodzą nie potrzebują kuli, tak? Więc tutaj jak najbardziej kość jest w stanie się zregenerować, ale niestety, jeżeli jest jakiś problem, to znaczy, że ten problem już trwa nie pierwszy dzień, nie pierwszy miesiąc, czasami wiele lat, więc to jest po prostu już bardziej zaawansowane problemy i człowiek tak naprawdę sobie z tym w domowych warunkach nie radzi. I to jest właśnie dlatego taka informacja, że lekarze twierdzą, że tego się nie da niestety już uratować, ale często się da. Pani Dorotka jeszcze chciała. Dobry wieczór wszystkim. No więc chciałam się podzielić 2 takimi sposobami, bo ja od zawsze miałam problemy z zębami. Jeszcze do szkoły nie chodziłam, już do gabinetu stomatologicznego. Więc tak, ssanie oleju to nie tylko na ból gardła, na jakieś niewiadomego pochodzenia dolegliwości, ale też łagodzi sprawy związane z zębami. Jeśli coś się dzieje przy zębach, przy dziąsłach, to ja mam słonecznikowy, bo zawsze jest pod ręką słonecznikowy, no i tak przez zęby, jak ktoś się zsie, potem się gęstnieje, jeżeli jest jakieś takie toksyny się pojawiają, się to wypluwa i się potem ząbki myje. A druga rzecz, ja noszę ze sobą taki mały olejek taki, to jest, jak on się nazywa? Olejek narcyzowy. I on się składa z mentol, kamfora, olejek eukaliptusowy, chlorofil, taki zielonkawy trochę. On jest taki lekko mentolowy, natomiast jeżeli gdzieś jesteśmy w drodze, na ulicy, no tak nie wiadomo co się dzieje, czy nawet jak jakiś owad ugryzie, troszkę na paluszek nasmarować i zawsze to można, czy tak jak z tym goździkiem, tylko to troszeczkę mocniejsze działanie. No i zawsze to jest czas, żeby do tego dentysty dojść, albo czasem przychodzi. No to tyle, co się chciałam podzielić. Dziękuję. Dziękuję za Pani tutaj sposoby. Polecam sprawdzić innym. Może Państwu też się spodoba. Ciekawe, jak najbardziej polecam. Paweł, proszę. Dzień dobry. Bo ja tak słucham jednym uchem i nie wiem, czy była mowa o glistniku, bo on jest przecież też wymieniany przez Was nawet zawsze jako środek mega na zęby i chciałem powiedzieć, że właśnie na moim kubie przetestowałem. Miał taki popsuty ząb mleczny, co prawda, i ten koncentrat, który robi się krople do oczu, tak systematycznie przez miesiąc albo dłużej dawałem na tego zęba i po prostu ząb się zrobił biały, zeszło to. Także wydaje mi się, że glistnik ma mega dobre działanie na zęby. Tak, tyle. Dziękuję. Jak najbardziej potwierdzam. Glistnik jest świetnym zielem, którym działa na skórę, znaczy na problemy skórne, na problemy tutaj praktycznie każdego rodzaju. My stosujemy tutaj w naszych tutaj produktach, jak na przykład koncentrat z glistnika na stosowanie, na likwidowanie problemów oczy i jak najbardziej można widać zastosować też na same zęby. W sumie szczerze powiem, że kilka osób tylko słyszałem o takim sposobie, że oni zastosowali, im pomogło, bo częściej polecamy po prostu propolis, borowinę, sól właśnie z sodą i też
też pomaga, ale jeżeli ktoś nie ma tego, a ma tylko na przykład ten nasz koncentrat na bazie glistnika do zakrepienia do oczu, to też polecam jak najbardziej sprawdzić, czy w jego przypadku zadziała i też powinno to zadziałać znieczulająco, dlatego że tam też jest sól, jest glistnik, jest miód, który też, miód naturalny też jest leczniczy, więc jak najbardziej działa kojąco. Polecam. Bogusław, proszę. Dzień dobry, mam 59 lat i problem z ruszającymi się zębami w dziąsłach. To jest świeży problem, ale już co prawda wyleciała mi jedynka i właśnie seplenie. Czy jest jakaś metoda naturalna na wzmocnienie tych zębów, w zasadzie tych dziąseł? Czy to jest proces związany z wiekiem, czy da się to jakoś odwrócić? No dziękuję, tyle. To proces oczywiście mogą mówić, że to jest związany z wiekiem, ale ja bym tutaj powiedział po prostu pewnie z zaniedbaniem swojego zdrowia. Zwrócić uwagę na to, co wcześniej powiedziałem na początku, problemów trawienno-jelitowych, czyli na przykład albo biegunki, zatwardzenia, zgagi, tam i inne dolegliwości, pasożyty na przykład zlikwidowania, to też może w dłuższym czasie wpłynęło na to, że niestety nie ma właściwych mineralizacji, witaminizacji organizmu i nie dociera odpowiedniej ilości na przykład tam wapnia do naszych zębów i to może być przyczyną, która tak naprawdę na obecną chwilę powstała. Zastosować to, co właśnie dzisiaj wspominaliśmy. Borowinkę można pooplikować, postosować jak najbardziej propolis, jak najbardziej można też popłukać solą albo jest sodą płukankę sobie zrobić, myć oczywiście zęby, postarać się zlikwidować jakiekolwiek tam problemy, może być pewnie jakieś dolegliwości stanów zapalnych jeszcze w dziąsłach i innych, więc to rzeczy może być jak najbardziej pomóc, jeżeli postosujemy. Jednak jeżeli to już bardziej zaawansowane problemy, to tutaj kłaniałbym się na pewno detoksykację organizmu przeprowadzić, to też powinno zaowocować. No, jeżeli już będzie za późno, no to niestety pan się pozbędzie tych kolejnych zębów, jeżeli pan nie zareaguje w odpowiednim czasie. Pani Tośka, proszę. Ja krótko. Chciałam potwierdzić doskonałe działanie borowiny. Pojawił się ból, tak pomiędzy jedynką, dwójką, takie pobolewanie na początku, nie czekałam. 3 okłady, 3 dni, pół roku, spokój, żadnego bólu. Więc tak na marginesie z doświadczenia. Dziękuję. Dziękuję za pani opinię. Cieszę się, że pani pomagła. Pani Dorotko jeszcze, proszę. Ja jeszcze nawiążę do zębów i do kości szczękowej, ponieważ też kiedyś wysłuchałam nie tak dawno materiał dentystów, którzy mają badania i potwierdzają, że jakiekolwiek przyczyny z zębami, czy nawet kościami szczęk powstają z niedoboru witaminy D i K2. Czy jest to aby faktycznie możliwe, że mamy aż takie niedobory? Tak, proszę pani, niestety większość społeczeństwa w Polsce i nawet często w innych krajach na świecie, nie mówimy tam o krajach, gdzie występuje duże słońce, jak na przykład Afryka, tam Hiszpania, Dominikana i tak dalej, powiedzmy te kraje są mocno nasłonecznione, ale w naszym tutaj rejonie praktycznie 80% ma niedobory witaminy D3. I z tego powodu niestety jesteśmy co roku chorujemy, co roku mamy grypę, katary i inne dolegliwości chorobowe, które się uruchamiają z tego powodu. Warto zwrócić uwagę, żeby ta nasza witamina D3 była minimum 50, 70, nawet bym powiedział, nawet do 100 powinniśmy tak naprawdę mieć. W naturalny sposób możemy z tego skorzystać z naszego słońca w lecie. Jeżeli słońca nie mamy w okresie letnim, to stosujemy wtedy, możemy raz w tygodniu pójść sobie na solarium na chwilę. Jeżeli jednak nie mamy jednej możliwości ani drugiej, oczywiście są odpowiednie do tego produkty, które możemy postosować lub ewentualnie pozostawiamy suplementację, jeżeli są duże niedobory, ale jeżeli stosujemy te wszystkie metody i nie ma żadnego efektu poprawy witaminy D3, to są jednak już problemy z wchłanialnością naszego organizmu witaminy D3, gdzie mogą być albo pasożyty, albo inne dolegliwości towarzyszące, gdzie trzeba tutaj gruntownie już oczyścić organizm, żeby odwrócić sytuację. Tak? I tak samo tutaj pan, który pytał się na temat swoich zębów, stawiałbym na to, że tutaj pełny kompleks bym polecał, żeby naprawić sytuację, żeby pełną detoksykację też przeprowadzić i na pewno też powinno to wspomóc i przyspieszyć naprawienie problemu. Edwardzie, co tam jeszcze nie zdążyłeś powiedzieć? No ja chciałem powiedzieć, bo ja tu wysłuchałem tych wszystkich dyskusji. Najbardziej interesujące to było o tym oleju
stanie oleju to też znam, bo to robię. I to jest bardzo znakomita sprawa, bo my spłukujemy wszystkie bakterie, jakieś tam wirusy, później się to wypluwa i tak dalej. Jest spłukanie po prostu jamy ustnej i to jest bardzo przydatne, bo ja już to robię, można powiedzieć, od czasów prehistorycznych, nie? Zawsze to robiłem. To jest znana metoda rosyjska, to się stosowało nawet przed tysiącami lat. Teraz, jeżeli chodzi o zęby, bo bardzo mądre rzeczy poruszyłeś i to fajnie opowiedziałeś wszystko. Każdy ząb jest połączony z jakimś organem wewnętrznym u człowieka. To znaczy najprawidłowszą metodą leczenia zębów to jest po prostu trzymanie swoich organów w najlepszym stanie, jak może być. Bo zęby są połączone, na przykład trzonowe połączone z wątrobą, z nerkami i tak dalej. Zresztą każdy ząb jest ponumerowany, jak to w nomenklaturze medycznej to jest, a znaczy tej holistycznej, i odpowiada za działalność poszczególnego organu. To znaczy, jak ząb się zaczyna psuć jakiś tam nam, to już jest pierwszy sygnał tego, że coś się w organach się coś dzieje. I mogę to powiedzieć na własnym przykładzie, bo tak było wtedy u mnie z nerką i tak dalej, którą mi wsunęli i to zaczęło się od zębów. Jeżeli chodzi o te amalgamy, coś powiedział, te ciemne plomby, one muszą być natychmiast usunięte, natychmiast. I o co tu chodzi? Układ nerwowy jest połączony tak jak bateria samochodowa. Znaczy końcówki znajdują się, te elektrody znajdują się w kwasie solnym. I nerwy normalnie u człowieka, końcówki, dendryty są tak samo połączone w kwasie solnym, tak zwanym kwasie nerwowym, to jest, bo kwasie solnego tam nie ma. I teraz, jak będziemy mieli te czarne gląby, a w nich jest to są algamanowe, między innymi rtęć, arsenian, jeszcze różnego rodzaju ciężkie metale, które w organizmie zakłócają wszystkie sprawy, jeżeli chodzi o nerwowe i tak dalej. Następują tak zwane spięcia w organizmie i one wywołują praktycznie, można powiedzieć, wszystkie choroby układu nerwowego. To się właśnie dzieje na skutek właśnie tego amalgamu. Mnie się wydaje, jak w tamtych czasach, czy oni czasem tego świadomie nie wkładali nam amalganowych plomb i tak dalej. Ja miałem lekarza właśnie, chirurga, który mnie operował i mnie się od razu pytał, czy ja mam w sobie plomby amalganowe. Ja powiedziałem, no mamy i to mnóstwo. To jak pan wyjdzie ze szpitala wtedy, co ja miałem tę operację, to już tego coś, to wiesz o co chodzi, to od razu usunąłem, Aleksander, wszystkie plomby amalganowe, zastąpiłem je oczywiście plombami porcelanowymi. Wszystkie zęby, które nadały się do kanałowych, czy były leczone kanałowo, wyrwałem je, stawiłem sobie koronki i tak dalej, bo wiedziałem, że to jest podstawa do tego, żeby być w dalszym ciągu zdrowym. Jeżeli tego nie dokonam, to znaczy byłbym już w krainie wiecznych głodów się, jak się to mówi, bo sytuacja u mnie była krytyczna. Także ja się nastawiłem, no można powiedzieć, na inwazyjne usuwanie tego, co powoduje u człowieka wszystkie choroby. Jedna mnie dorwała, przemyślałem to, akademia mnie uratowała, można powiedzieć w tym sensie. Ja pomyślałem, jak to dalej wszystko robić i ciągnę to w tym kierunku i w tej fazie działania, żeby to było pomocne i to naprawdę pomaga. Także ssanie tego oleju, i to jest bardzo dobre, usunąć wszystkie plomby amalganowe, nie leczyć żadnych zębów kanałowych, bo ząb się leczy kanałowo, zęby są połączone z organami, jak tam się dojdą bakterie i wirusy, to one są po tak zwanym, może powstać komórka rakotwórcza, zmutuje się, powstaje komórka rakotwórcza, jak jest jakaś ropa i tak dalej. Wszystko, co się dzieje w środku zęba, trzeba to zbadać. Wierzchnia część to jest małe piwko, bo to można tam założyć blombę i tak dalej, ale to, co się dzieje wewnątrz zęba. No i te blomby amalganowe, absolutnie, wszystkie trzeba wyciągać, bo one przenikają do układu nerwowego. Ciężkie metale niszczą układ nerwowy, tak powstaje rak mózgu i różnego rodzaju, tak powstaje multiskleroza, te choroby i tak dalej. Lekarze tego nawet nie mówią, bo to są, ja ich nie chcę już nazywać więcej, mam swoją nomenklaturę nazewnictwa, ale trzeba się kierować normalnym rozsądkiem. I właśnie ta borowina, ona tak coś powiedziała, to się cieszę, bo w najbliższym czasie kupię sobie
Ona ma dużo minerałów, które praktycznie przez dziąsła wchodzą nam do naszego układu kostnego i odbudowują go. To znaczy, jak ktoś tam, ten gościu powiedział, że mu się tam jeden ząb rusza, drugi mu wypada, to jest tak zwana paradontoza. On ma bardzo słabe mięśnie i luźne są, i one są tak luźne, że te zęby wypadają, bo zachowują się huśtawkowo, że można z nimi ruszać. Te mięśnie nie są twarde, te szczękowe, one są bardzo miękkie. Właśnie te borowinki różnego rodzaju to bardzo pomaga nam to odbudować całą florę, praktycznie bakteryjną, nie tylko w jelitach i tak dalej, ale florę i cały ten tak zwany zbiór minerałów w organizmie, jaki organizm potrzebuje. No tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo za Twoją opinię. Tutaj oczywiście potwierdzam jak najbardziej w tym przypadku jeszcze raz borowina, jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o płukanie olejem, czy to jest kokosowy albo inny tam, czy tam słonecznikowo, z oliwy, czy cokolwiek mamy pod ręką, też działa. Tak samo jak mówiłem, płukanie z solą na przykład jest też bardzo znana od wielu lat metoda Bołotowa, który też o tym też pisał w swoich książkach, więc to też od starych babci znana metoda. Płukanie z solą sobie zęby super też działa. Więc po prostu trzeba wykonywać cały czas profilaktykę, żeby dbać o swoją higienę, o swoje zdrowie, żeby nie chorować. I jak najbardziej racja, też zachęcam tutaj na koniec filmu pokażemy taką mapkę później, gdzie jest pokazane, że każdy praktycznie ząb w naszym organizmie odpowiada za któryś organ. Czyli jeżeli popatrzymy według medycyny chińskiej, tak samo jak na ręce, tak samo jak na stopie, tak samo jak na twarzy, na części naszego ciała, są wszędzie punkty, które odpowiadają za poszczególne organy naszego zdrowia, naszego ciała. Jak najbardziej warto to też być świadomym tego, że tak, jak najbardziej, jeżeli ten ząb niestety nam się zepsuł, jak najbardziej on jest połączony na przykład z którymś organem, na przykład nerką, w Twoim przypadku mówiłeś, no i tutaj może być to było jedną już z sygnałów, przyczyną tak naprawdę coś się zadziało. Tak samo tutaj masz rację, jeżeli plomba, zatruwa, toksyny trafiają cały czas w nasz organizm, to jest połączenie neurologiczne, neuronowe, tak, które łączy się z pozostałymi naszymi organami, ten nasz ząbek, no jak najbardziej jest to duży wpływ bezpośredni na łączenie wspólnej tematu i znalezienie przyczyny, dlaczego tak się zadziało. Dlatego warto, tak jak mówiłem, z czasem oczywiście nie panikować, bo stres też nam szkodzi, ale stopniowo będzie możliwość, okazja po prostu zlikwidować te problemy, które wcześniej właśnie w tym filmie omówiliśmy. Dziękuję serdecznie za Twoją uwagę tutaj jak najbardziej i życzę Tobie też dużo zdrówka, dbaj o siebie dalej, stosuj borowinkę, żebyś nie chorował. Dzień dobry, nazywam się Aleksander Herycki i chciałbym Państwu tutaj dzisiaj poruszyć temat naszych zębów i stosowanie metod, które nam tutaj mogą naprawić. Na prośbę mojego ojca i oczywiście tutaj wiele osób komentujących, oglądających nasze filmy, mamy wiele zawsze zapytań na ten temat. Nie jestem oczywiście dentystą i leczenie zębów jako dentystą nie jestem w stanie, ale jestem fizjoterapeutą, zielarzem, naturopatą medycyny naturalnej, wykorzystuję metody w praktyce. Korzystałem z usług dentystów na Białorusi i w Polsce, również tutaj doświadczenie mojego ojca w Rosji podpowiada nam, co możemy się z Wami podzielić swoją przede wszystkim opinią. Wiele osób zwraca się z prośbą w komentarzach, głównie na kanale YouTube, o poradę na temat leczenia zębów. Nigdy tego nie robiliśmy, ale wydaje się, że nadszedł czas, aby wyrazić swoją opinię i odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące problemów z zębami. Ból zębów jest czasami tak silny, że niestety nie daje ludziom myśleć lub nawet działać. Ten ból paraliżuje wszystkie funkcje u ludzi. Pierwsze pytanie brzmi, jak znieczulić ból prostymi środkami naturalnymi. Ale za chwilę do tego przejdziemy. Wiele osób pyta o leczeniu kanałowym zębów. Uważam, że jest to tylko dobry biznes. Jest to opinia wielu osób, którzy piszą w tej kwestii w internecie i mam prawo z tym się zgodzić, ale jest to tylko moja
opinię na ten temat. Wiele osób zmuszanych jest do wymiany starych plomb, w których podobno są trujące substancje, które były wcześniej używane podczas plombowania zębów. Uważam również, że jest to działanie lekarzy nieetyczne i niepoważne, ponieważ liczba trujących substancji zawartych w tych plombach jest na tyle małe, że nie ma wpływu dla zdrowia człowieka. Brak klientów sprawia, że dentyści zachęcają wymieniać stare plomby na nowe. Byłem świadkiem kilka razy, gdy lekarz bardzo natrętnie zalecał wymianę starych plomb na nowe. A teraz bardzo ciekawy temat, o którym nikt mnie nie prosił, abym mi powiedział, ale wierzę w to, że wszyscy ludzie i dentyści powinni znać tę informację. Faktem jest, że lekarze stosują sprzęt w swojej praktyce, który przeszedł pozytywne testy, a przy uzyskaniu porządnego efektu niewiele osób zwraca uwagę na skutki uboczne. Kiedy zwróciłem się w Polsce do najlepszego dentysty, czasami oferował czyszczenie zębów z kamieni i osady. Oczywiście zgodziłem się na wykonanie. Wcześniej ten zabieg był wykonywany mechanicznie, ale ponieważ dentysta był bardzo dobry i używał wszystkich najnowszych metod, m.in. sprzętu ultradźwiękowego. Efekt był wspaniały, zęby były czyste i wyglądały doskonale. Czas mijał i na moich zębach w miejscach, w których kamień został usunięty, początkowo znikało szkliwo. Wtedy zęby zaczęły psuć się coraz więcej i jak najbardziej skorzystałem już w Rosji z powodu bólu stomatologicznego, bólu zębów. Powiedział mi dentysta, że wszystkie zęby z zewnętrznej strony występują ubytki i trzeba zakładać nowe plomby. Byłem po prostu szokowany. Oczywiście nie zgodziłem się i zacząłem stosować przede wszystkim borowinę i koncentrat z kropli do oczu i bardzo powoli, ale efektywnie przychodził ból i stopniowo zaczęły się naprawiać, odbudowywać szkliwo i zęby. Nie tak dawno temu przemyślałem przyczynę zniszczenia moich zębów było usunięcie kamienia z zębów. Wszedłem do internetu i znalazłem wiele informacji, w których potwierdzono, że sprzęt ultradźwiękowy używany do czyszczenia z kamieni dentystycznych jest w wielu przypadkach przyczyną uszkodzenia zębów. W komentarzach wspomniano, że czyszczenie musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób, gdzie mój dentysta wykonał tego niezgodnie ze sztuką, które powinien to zrobić. Z tego powodu wystąpiło zniszczenie moich zębów. Dlatego naprawdę chcę zwrócić uwagę swoich słuchaczy, a zwłaszcza dentystów, którzy naprawdę doceniam i szanuję, nie używajcie do czyszczenia zębów urządzeń ultradźwiękowych. Jest w medycynie zasada, nie szkodzić. Od razu odpowiem na pytanie, czy można zregenerować szkliwę na zębach lub wyleczyć wiele chorób zębów inną metodą. Dam Wam nieocenioną poradę, ponieważ robię to często, używam koncentratu do kropli i borowiny z jeziora Saki. Każdego dnia lub 2 razy w tygodniu można to stosować. Stosowałem osobiście do usunięcia bólu zębów. Co jeszcze może pomóc? To jest Balidol, bardzo dobrze zmniejsza ból i poprawia pracę serca. Również kolejna rzecz to jest koncentrat do kropli z glistnika na bazie miodu, który jest opisany w drugiej części Aleksandra Haryskiego. Po prostu jest fantastycznie pomaga, czyli można wtedy zastosować jedną łyżeczkę koncentratu, płukać wszystkie zęby i przytrzymać od 1 do 5 minut w ustach, a następnie wypłukać. Można nawet połknąć. I ostatnią rzeczą, nie uwierzycie, to może być borowina. Jest to jeden z najbardziej skutecznych środków, który można zastosować jedną łyżeczkę do ustnie, przytrzymać 20-30 minut w ustach i później wypłukać to zwykłą wodą. Jest to środek, który możemy stosować raz dziennie przez kilka dni, nawet warto przez miesiąc. Zobaczycie, że można naprawić i nasze ząbki, dziąsła i nie będziemy korzystać z usług dentystycznych. Serdecznie polecam. To, co mówiłem, to działa, to jest sprawdzone w praktyce i dla Was też chciałbym właśnie w ten sposób przekazać informację, żebyście też wiedzieli, jak się przed tym ochronić i zabezpieczyć. Serdecznie polecam. Dziękuję. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę.
Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.